Słuchajcie, ta zupa jest tak prosta, a tak pyszna. Z mleczkiem kokosowym, pastą tą K, kimchi, boczniakami, bobem, krewetkami, szczypiorkiem i sezamem. Jak zrobić pyszną zupę z mleczkiem kokosowym i pastą tą K? Zapraszam na przepis. Pełen opis składników znajdziecie w opisie pod filmem. Ta zupa składa się z głównej bazy, w skład której wchodzi mleczko kokosowe, pasta tom K oraz liście kafiru, a cała reszta zależy od Waszych upodobań. Nam akurat pasuje, aby tam były boczniaki, makaron ryżowy. Ostatnio nawet znaleźliśmy makaron ryżowy w formie kolanek. Bardzo polecam. Są również świderki, penne. Dodajemy do tego również krewetki. Już obrane, bez pancerzyków, bez układów pokarmowych i bez całej tej reszty. Dodajemy tam również bób. Można użyć z puszki, my używamy akurat mrożonego. Do tego kimchi, tutaj własnej roboty, akurat od koleżanki naszej. Sezam do posypania, podamy też trochę szczypiorku. Potrzebujecie 2 garnki do ugotowania makaronu i bobu, jeden mniejszy garnek na sam ten bulion, czy właściwą bazę zupy, czyli mleczko kokosowe z tą pastą, oraz my użyjemy patelni na boczniaki. Jeżeli nie chcecie boczniaków, to nie musicie mieć patelni. Generalnie również możecie użyć makaronu udon, który się tylko zalewa zamiast makaronu ryżowego. Możecie użyć bobu z puszki zamiast mrożonego i zamiast boczniaków możecie użyć cokolwiek innego typu pieczarki, więc właściwie najważniejsze, abyście mieli jeden garnek. My mamy 3 i jedną patelnię. Zaczynamy od przygotowania boczniaków. Mamy boczniaki, które są umyte, wysuszone, mąkę, jajko już rozbełtane, bułkę tartą. Rozgrzewamy patelnię, zaraz nalejemy tutaj oliwy z oliwek bądź oleju, solę boczniaki. Przygotowuję boczniaki jak kotlety schabowe. Pieprzę je z jednej, z drugiej strony. Rozgrzewam oliwę z oliwek, zmniejszam ogień na średni. W międzyczasie możecie zagotować wodę na bób i na makaron. Boczniaki obtaczamy w mące. Wrzucę tutaj większą ilość. W jajku. W bułce tartej. I smażymy fajnie na chrupko, tak jak kotlety schabowe. Będzie to naprawdę wspaniały dodatek do tej zupy. Idealnie pasuje tam też kimchi i bób. Młodziutki bób jest najfajniejszy do tej zupy. Jeżeli będziecie mieli okazję zebrać prosto z krzaka, to zostawcie sobie, zróbcie sobie tą zupę. Ten z puszki też jest ok. Poprzednim razem robiliśmy właśnie z puszki. Wyszło bardzo smaczne. My dodajemy do tej zupy też sezam. Właściwie tą zupę poleciła nam żona mojego brata. Jak pierwszy raz zjedliśmy u nich tą zupę, to po prostu byliśmy zachwyceni. Robiliśmy już ją nie raz, a ostatnio nawet właśnie prosiliśmy ich, żeby przypomnieli nam ten przepis. Właśnie specjalnie, żeby tutaj nagrać o nim film. Dobra, ja tutaj przygotowuję dalej boczniaki i zaraz wracam z kolejnym etapem. Słuchajcie, pierwsza partia boczniaków nam się smaży. W międzyczasie woda w 2 garnkach zaczęła się gotować. Solimy jedną i drugą. Wsypujemy bób. Bób będzie się gotował 7 minut. A makaron ryżowy 10 minut. Czekam tylko, aż woda w jednym i drugim zacznie się gotować. Przykrywam, zmniejszam ogień i odpalam licznik. Woda w jednym i drugim garnku zaczęła nam się gotować. Przykrywam pokrywki, zmniejszam trochę gaz. Druga partia boczniaków również już jest na patelni. Czekamy. Wy w międzyczasie napiszcie mi w komentarzu, z czym Wy dodajecie taką zupę, z czym Wy byście ją zjedli. Jeżeli dobrze znacie pastę tom K, to może dodajecie również ją do różnych dań, nie tylko zup. Napiszcie mi proszę, jak Wy ją używacie. My czekamy, aż się ugotuje bób, makaron
i usmażę boczniaki i przystępujemy do robienia zupy. 7 minut minęło, testuję bób. Super. Ugotował się. Wyłączam pod nim gaz. Boczniaki też już mi się usmażyły. Makaron też o sobie przypomina, trochę zmniejszę gaz. Makaron jeszcze 3 minuty. Ściągam boczniaki. Już wszystkie. Nie wiem, czy to nie jest mój ulubiony składnik. Bób odcedzam. Dobra, makaron się jeszcze gotuje, ale to już jest dobry moment, żeby zacząć gotować zupę. Bierzemy garnek. Ja biorę takiej wielkości. Wlewam do niego około 600 ml mleczka kokosowego w sumie. Proporcje podam, tak jak mówiłem Wam w opisie. Nie trzeba trzymać się super mocno tych proporcji. Każdy też robi pod smak. Około 80 g pasty Tomka i szczypta liści kafiru. Dosłownie końcóweczka palca. Da to taki fajny posmak egzotyczny. Minęły kolejne minuty. Odcedzamy makaron ryżowy. Polecam Wam płukać makaron ryżowy dosłownie chwilę w zimnej wodzie. I dalej pilnujemy naszego mleczka kokosowego. Co jakiś czas mieszamy, żeby nam się wszystko rozpuściło. Pasta, wszystkie ewentualne grudki w mleku kokosowym. Robimy z tego taką jednolitą masę. Uwielbiam krewetki pod różną postacią. Moją ulubioną formą jedzenia krewetek jest taka bułka, gdzie kładziemy na wierzch liście sałaty, dodajemy sos koktajlowy, czyli majonez z ketchupem i na to krewetki, takie prosto z patelni. Po prostu kocham ten przepis. Jest bardzo prosty, zrobię myślę go kiedyś. A teraz tak, mamy naszą zupę, która już się tutaj chwilę gotuje. Też nie można sobie przesadzić z gotowaniem tego mleczka kokosowego, on się później strasznie pieni, to gęstnieje, staje się coraz słodsze, także maksymalnie 5 minut. I wrzucamy do tego na 3 minuty krewetki surowe. Krewetka ma bardzo delikatne mięso, wręcz pożądane jest, aby obróbka cieplna krewetki była dosyć krótka, tam maksymalnie 3 minuty. Nie wiem, czy zauważyliście, krewetka jak się dłużej ją podgrzewa, czy na patelni, czy na grillu, czy właśnie w zupie, staje się po prostu twarda. Taka krewetka, która chwilę będzie poddana obróbce, kiedy to białko się zetnie, to delikatne białko w krewetce będzie już takie ugotowane, maksymalnie po 3 minutach ono jest idealne, jest miękkie i bardzo smaczne. Także wrzucamy do zupki, no i teraz tylko czekamy, aż staną się z takich szarych na takie bardziej sprężyste i bardziej różowe. Zupę już mamy prawie gotową, dosłownie minuta została. I teraz tak, do miseczek wkładamy trochę makaronu ryżowego. Sprawdziłem krewetki, są już gotowe, są już ścięte, dosłownie minęły 3 minuty. Wyłączam ogień i teraz tak, chwytając trochę krewetek, nalewam zupkę. I to jest właśnie ten ciekawy moment, kiedy możecie pobudzić swoją fantazję i gusta. Dodajecie to, co lubicie. Każdy dostaje trochę bobu. Fajnie to zrobić taką kompozycję, że to tak będzie ładnie wyglądało. Jakby takie strefy na zupie. Także tutaj dajemy bobik. Troszkę takich ładnych boczniaków. My lubimy zupę zjeść z kimchi. To kimchi jest własnej roboty, nie ze sklepu. Sami też robimy kimchi. Moja ciocia robi kimchi i mama naszej przyjaciółki też robi kimchi. To jest od Kasi, mamy Ani, także bardzo dobre. Kimchi własnej roboty jest najlepsze. Te ze sklepów mamy przetestowane wszystkie. No i niestety nie jest takie dobre jak własnej roboty. Także każdy dostaje trochę kimchi. Fajny taki ostry smaczek ma. I na sam wierzch jeszcze do dekoracji szczypiorek, sezam czarny i sezam biały. A czemu nie? Mamy, to dajemy. I to wszystko. Zupa jest wspaniała, zaraz ją będę testował, będzie próba smaku. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, zachęcam do pozostawienia komentarza, własnych propozycji, własnych przemyśleń, własnych kompozycji. Przystępujemy do próby smaku. Słuchajcie, ta zupa jest tak prosta, a tak pyszna. Te mleczko kokosowe, ta pasta, ten smak, te umami,
Ten bób, kimchi i boczniaki to jest coś wspaniałego. Polecam Wam zrobić tą zupę. Jest świetna i bardzo szybko się ją robi.